Witam, 28 sierpień 2024 rok. Ku potomności Ryszard Borowiecki i Królewska Wiedza, czyli astrologia, krótko mówiąc. Dzisiaj, właściwie dopiero jutro, ale z dzisiejszym dniem, wieczorem, bo o godzinie ja podejrzę sobie, żeby było dokładnie, 23:15 Merkury skończy retrogradację. Tak się mówi, ale musi jeszcze znaleźć się na swojej pozycji. Ja już o tym mówiłem, ale skończyło się. Skończyło się to, co było i zaczyna się nowe. Merkury dopiero teraz pokaże swoje rogi i te rogi bardzo dokładnie pokaże, bo on już się nie będzie patyczkował, dlatego że jest nerwem historii i co tu ukrywać, dziwnymi rzeczami, które są najciekawsze. To, co jest najciekawsze, to, że on rządzi mediami i media zaczynają troszeczkę funkcjonować inaczej. Między innymi też dlatego warto czasami zastanowić się nad tym, co się dzieje dookoła i jak to wygląda, jak to ma się ku sobie. A to jest bardzo ważne, dlatego że te wszystkie działania, które są wokół nas, spłaszczają nas do, nazwijmy to, płaskoziemców, czy jak to tam nazwać, czy do osób tak zwanych niedowierzających. A to niedowierzanie, no to cały czas o tym mówiłem w poprzednich filmach, a przede wszystkim tutaj Merkury rozpocznie kampanię uwiarygodnienia ładniejszego i bardziej spektakularnego. Coś mi ten język mój hamuje się, że dlatego, że jest bardzo gorąco, a ja też cały czas w biegu zadyszczę, ale nie tyle tej, co właśnie tutaj cały czas muszę coś tam wykonywać, działać jakieś dziwne rzeczy, robić jakieś remonciki, nie remonciki, dziurki w ścianach, przykręcać, odkręcać i to wszystko to jest właśnie fala Merkurego. Oczywiście, że usiądziemy sobie na ulubionej ławeczce astrologicznej, tylko nie wiem, którą wybrać, ale wybiorę, no nie wiem, tą czy tą, chyba tą, bo to ma ładniejszy pejzaż z tyłu za mną, czyli widać altankę. No cóż, nasz Merkury jak zawsze działa w bardzo specyficzny sposób. Merkury to planeta taka troszeczkę niewyraźna, ale układ nerwowy też jest niewyraźny, bo nami rządzi. No i to wszystko, co się zacznie wydarzać teraz w polityce, to będzie bardzo interesujące. Będą ujawniać się niektóre rzeczy, ponieważ Merkury musi wrócić na swoją pozycję, z której wystartował do tej retrogradacji. Także mamy jeszcze sporo czasu. W dodatku jeszcze jedna rzecz, nów lada moment jest, bo 3. I ten nów też pomoże temu Merkuremu w nowych kampaniach, nowych historiach, nowe zupełnie spojrzenie na całą historię. No i rozpoczyna się rok szkolny, no więc też, no i ten chiński rok, tak, że ten i numerologiczny oczywiście też. Ten rok taki stary, on się troszeczkę później rozpocznie i będziemy rozmawiać o tym w późniejszym momencie. Ale tutaj kosmogram dosyć interesująco wygląda. Ja nie wiem, czy będzie widać, czy też nie. O tak on to wygląda. Merkury jak zawsze, on jest na tą 23:15, oczywiście, że tak. I co mnie zdziwiło, że teraz sobie popatrzmy tak i omówmy sobie planety, tylko ja założę okularki, bo jednak trzeba w te dwada samce spojrzeć, a te dwada samce są dobrze widoczne. Nazwijmy to w ten sposób. O, i tak będzie mi lepiej. Także Słońce mamy oczywiście w dładzie Skorpiona. To jest jedna z ciekawszych dład, która potrafi nieźle wejść w pacierze albo
dać po krzyżu, jak kto woli, w zależności, tylko jak chcemy to interpretować i jak chcemy na to spojrzeć. Teraz, no oczywiście, że Słońce jest w ładzie Panny i właśnie uruchomiony jest ten palec Boży, czyli najbardziej, no palec Boży będzie wypadać około, tak gdzieś mniej więcej w wadze. Ale jedźmy dalej. Jest w sekstylu do Księżyca. Czy dobrze? Bez różnicy, dlatego że i tak jest to ten zamykający, więc on rozliczający, także mamy troszeczkę czasu. Ale za to jest w kwadraturze do medium celi. Nie trzeba brać tego pod uwagę, bo tutaj jeszcze są takie dwie figurki, ale ich nie będziemy omawiać. Księżyc z kolei jest w kwadraturze do Wenus. Ta kwadratura do Wenus jest interesująca, bo ona strasznie łupie po pieniądzach i strasznie łupie po intuicji pewnej i świadomości, dlatego też wychodzą jakieś dziwne rzeczy finansowe, jakieś dziwne takie historie, bardzo tutaj no w ogóle bardzo dziwnie jest. I koniunkcja Księżyca z Marsem, no to też jest bardzo interesujące. O, nie wiem, czy zauważyliście, ale zapaliły się latarnie w parku. No dobrze, zaraz będzie ciemno jak u Afrykańczyka. W chałupie na 4 litery i ten Księżyc i Mars. No to jest zapłodnienie czegoś. Konkretnie zapłodnienie i rach, ciach, ciach, stało się. No będą jakieś ciężkie urodziny za kilka miesięcy. No, trudno. Czasami tak jest. Ale jest to, trzeba przyznać, że ten Merkury będzie bardzo aktywny. Ja jestem nawet lekko zaskoczony, dlatego że po pierwsze jest Jowisz w Bliźniętach, to jest jedna rzecz, a Merkury jest w Lwie i co najciekawsze, że w ładzie Barana. No, a więc z Marsem, a Mars z kolei jest w Bliźniętach i w ładzie Barana, tak? I Merkury też w ładzie Barana, tylko w Lwie. No wszystko pięknie, ale to wszystko świadczy tylko o tym, że będzie cieplutko i milutko dla niektórych. Dla niektórych nawet będzie bardzo cieplutko, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz Księżyc, kwadratura Neptun, to jest kompletna iluzja. Kompletna, tylko pamiętajmy o tym, że Merkury bierze w tym momencie i ujawnia pewne szachrajstwo. Jeżeli takie słowo istnieje, chyba istnieje. I teraz Księżyc jest w kwinkunsie do Plutona, no to też bardzo interesująca zabawa, taka troszeczkę rozrywkowa. I ja bardzo lubię Plutona, dlatego że Pluton jest jedyną planetą, która coś robi. Reszta to nie za bardzo. A Pluton jak przejdzie, to rozwałkuje, rozmiażdży, zrobi proszek. No i co? Nowa gleba. No nie, a po co się ze skałą bić, czy dostać kamieniem w głowę, jak lepiej piaskiem. Piasek można otrzepać i coś z niego zrobić. Teraz Księżyc, no właściwie to już skończyliśmy. Merkury z kolei w sekstylu do Marsa i w sekstylu do Jowisza. No i prawidłowo. I jeszcze kwinkus do Saturna. No to już w ogóle ten Merkury z tym Saturnem to... No słuchajcie, naprawdę tutaj trzeba brać pod uwagę pewne historie, które są saturniczne, czyli matematyczne, te, które są fiskalne, na przykład te wszystkie rzeczy, to będzie aż huczeć od tego. No i jest kwadratura do Urana. Merkury z kwadraturą do Urana. No to wyobraźcie sobie, że Uran już jest niezłym kablem, bo on ma niesamowitą intuicję, a oprócz tego jeszcze myśli i naprawdę ma cokolwiek do powiedzenia. A teraz jeżeli patrzymy na to wszystko w taki sposób, że on jest teraz w kwadraturze, no to on teraz zacznie pyskować, ale pyskować bardzo niebezpiecznie. To trzeba przyznać, że wyjątkowo niebezpiecznie. Teraz jeżeli patrzymy na Wenus w kwadraturze do Marsa. No nareszcie jakaś kwadratura, nareszcie coś ten Mars, tą Wenus zaczną kombinować.
ta kwadratura, jeżeli coś w ogóle jest, to bardzo dobrze, że ona jest, bo to jest taka troszeczkę kłótnia, troszeczkę między filozofią działania, a filozofią natapczanie leży, len, nic nie robi cały dzień i to jest rozrywka na poziomie bardzo tępym i bardzo dobrze, że taka jest, bo takie historie muszą być. Wenus jest w trygonie do Urana, no to już wiadomo o tym, że tutaj coś musi się wydarzyć i musi być jakaś swadźba, czy jakiś tam ożenek, czy tam jakiś tete-a-tete bliżej. No i to może być wyjątkowo interesująco. Z kolei Wenus w opozycji do Neptuna jest bardzo interesujące, bo to jest właściwie ta sama planeta, tylko różnica jest w utrzymaniu związku jakby działania tego bliższego i takiego bardziej poważnego, co bardzo dobrze działa, bo otwiera w pewnym sensie nowe spojrzenie na rzeczywistość i na taką, no jakiś taki układ, no to trzeba brać pod uwagę. A w dodatku jeszcze jest dosyć interesujące to, że Mars jest w koniunkcji z Jowiszem. Jeżeli patrzymy na siłę, na energię jakąkolwiek, to Jowisz wzmacniają i robi ją, doprowadzają do perfekcji. Jowisz jest planetą wyolbrzymiającą, ale Mars jest tendencyjną i dlatego też między innymi, no co tu ukrywać, ale wszystkie działania są bardzo mądre i tutaj jest półsekstyl z Uranem Marsa. Nie jest to takie, to nie ma wielkiego znaczenia w rzeczywistości. No, czuję, że już telefon mam, no, muszę odebrać. Akurat musiałem odebrać ten telefon i trudno. Teraz Mars-Jowicz już rozmawialiśmy, teraz Mars, kwadratura Neptun, to też jest taka troszeczkę dziwna sytuacja, bo ta kwadratura nie jest zła, ale zmuszająca do jakichś takich, nazwijmy, obciążeń, dlatego że Neptun nie jest sprzyjającą planetą. Neptun jest odwrotnie, bardzo taką tendencyjną planetą i jeżeli przyglądamy się teraz właśnie tutaj Marsowi i Neptunowi, to mogą wydarzyć się różne historie, które były kiedyś i one dzisiaj wpływają no, na nas niezbyt pozytywnie. Neptun jest taką troszeczkę historią, która wynika z naszego niedojrzałego spojrzenia na rzeczywistość. Także ta rzeczywistość czasami się miesza, czasami robi jakiś cyrk, a najczęściej robi jakieś zwady i no powiedzmy, że tam, ja nie chcę wypowiadać słowa, bo słowo się rzekło, a potem kobyłka u płoty, po co to, a lepiej nie wchodzić w jakieś gry karciane i przegrać coś, bo ktoś miał więcej, wiecie, oczek. I teraz Mars, Quincunx, Pluton, no to jest bardzo silne i nie wiemy, o co chodzi, bo to zawsze jest, z jednej strony możemy iść bardzo dobrym układem, a z drugiej strony możemy iść tak zwanym łagodnym i ten łagodny będzie perfidny. Ja zawsze liczę na ten perfidny, dlatego że jeżeli się pomylę, to mam szczęście, a jeżeli się nie pomyliłem, to znaczy, że mam kłopot, bo się nie pomyliłem. I wszyscy wtedy zaczynają mówić, oj, miał pan rację. Wolę nie mieć tej racji, bo ta racja jest narracją nowego istnienia, nowego działania, nowego bycia. I teraz dalej idąc, Jowisz, kwadratura Saturn, jest to interesujące, dlatego że Jowisz z Saturnem nie robią sobie krzywdy, dlatego że
no musicie sobie przypomnieć mitologię, dlaczego. I to jest dalszy ciąg ratowania sytuacji. Z tym, że Saturn jest egzaminem i egzaminem bardzo trudnym i w tej chwili właśnie stoimy przed tym egzaminem, który albo zrobimy, albo go przegramy. Dalej bym nie chciał już omawiać, bo jeszcze jest Uran, Pluton, ale to trygon, to nie jest tak istotne, nie ma takiego wielkiego wpływu i to właśnie w takim środowisku nasz Merkury się znajduje. Czy dobrze, czy też źle? Trudno powiedzieć. Nie jest to jakaś sytuacja podbramkowa, nie jest to sytuacja jakaś taka zbyt istotna, bo trzeba poczekać, aż on wróci na swoją pozycję, co już omawiałem w poprzednim filmie, który tutaj można obejrzeć, powtórzyć sobie wiadomości, bo tam są z datami w tamtym filmie, a teraz no, będzie dosyć potężne rozliczanie i takie bałamucenie tego wszystkiego, co było, co jest bardzo istotną rzeczą. Ja jeszcze sprawdzę jeszcze jedną rzecz, bo tutaj może mi umknąć po prostu mojej tutaj pamięci. Ale Merkury jest w Baranie, tak? I teraz popatrzmy sobie. Z kolei Mars jest też w Dładzie Barana, ale w Bliźniętach. Merkury jest w Lwie. W Lwie jest Wenus. To nie jest dobra postać, dlatego że w tej sytuacji może być tak dosyć dziwnie. I to zdziwienie może sięgnąć nawet pewnych sytuacji, które są dosyć niewyjaśnione. I tak się przyglądam jeszcze. Dużo jest, trzeba przyznać, że dużo jest, także jest koziorożec, Jowisz jest w Dładzie koziorożca w Bliźniętach. To też jest dosyć ważne, dlatego że Jowisz w tym momencie on ma charakterystykę takiego troszeczkę byka i on wie, co robi. Naprawdę wie, co robi. Ja ostatnio oglądałem właśnie tą kampanię pomiędzy tutaj, znaczy pana prezydenta, przyszłego prezydenta Trumpa i o dziwo Roberta Kennedy'ego, tego młodszego. I wypowiedź ich obu na swój temat, kiedy jeszcze parę miesięcy temu byli po dwóch różnych stronach, ale ponieważ my Polacy powinniśmy pamiętać o tym, że John Kennedy bardzo sobie cenił Polaków, chociażby dlatego, że bardzo dobrze znał rodzinę Radziwiłł, dlatego, że siostra Jacqueline wyszła za księcia Radziwiłła. I to jest bardzo postać taka dosyć interesująca. I teraz nawiązując do tej retrogradacji i nawiązując do tego, co zrobił pan prezydent Trump w Polsce, mówiący o tym i w gruncie rzeczy też biorąc pod uwagę to, co się dzieje, że nagle zaczyna jakby, no co tu ukrywać, ale ta grupa zaczyna jakby wyjeżdżać z Polski i zaczyna tutaj być tak troszeczkę dziwnie, ale kiedy faktycznie, już to mówię, nie patrzyłem jeszcze na tą panią, która walczy z panem Trumpem i muszę spojrzeć na to, ale jeszcze troszeczkę, no mamy czas, bo miała dobre notowania, ale teraz jeżeli doszedł pan Robert Kennedy, to ten młodszy i oddał swoje głosy i zaczyna działać, a jest to postać, która jest wyjątkowo ważna w Stanach Zjednoczonych i wyjątkowo sławna. Raz, że przez swojego ojca, dwa, przez swojego wuja, tak? Nie, stryja, przepraszam, stryja. Nie, źle mówię, nie wuja, a stryja. Johna Kennedy'ego
I jest to postać, która naprawdę wiele robi. I to nie jest tak, że my sobie wyobrażamy, że tutaj proszę obejrzeć to, zwrócić uwagę na to, bo jeszcze jest to na YouTubie. Jeszcze są te rozmowy i tutaj, jeżeli przyłączy się jeszcze kilka osób, zrobi taką manifestację panu prezydentowi, byłemu prezydentowi i dla mnie nadal funkcjonującemu prezydentowi, bo ja nie zmieniam zdania. Także jeżeli raz trzymam się, to się trzymam i nawet jeżeli przegra, to dla mnie nadal będzie prezydentem. I to jest najważniejsze, to jest najpiękniejsze, że jednak świadomość, tych powiedzmy, że mądrych ludzi, tych, którzy są naprawdę wartościowi, bo no można mieć pretensje do Kennedy'ego, że rozpoczął tą wojnę w Wietnamie i tam jeszcze kilka rzeczy zrobił niepotrzebnie, ale to był wspaniały człowiek. W dodatku mam kilka osób w swoim środowisku, które już odeszły, ale znał osobiście prezydenta Kennedy'ego i to Polacy. Ze względu na rodzinę Radziwiłł też, ale oprócz tego to był człowiek, który naprawdę i jego, no jakby nie było, potomek, nie bezpośredni też i ta rodzina naprawdę wiele robi w Stanach Zjednoczonych. I są to naprawdę osoby bardzo odważne. I mam nadzieję, że ten Merkury właśnie będzie ujawniał takie rzeczy. Będzie prowadził właśnie taką kampanię, a nie inną. I mam nadzieję, że ten Merkury zdąży ujawnić te wszystkie rzeczy, które są takie dla tych, którzy są tak zwanymi niedowiarkami, których bardzo dużo jest. Wbrew pozorom bardzo dużo osób takich jest i to, co wczoraj mówiłem w tym filmie, bardzo zakamuflowane sytuacje, bo tak trzeba, no bo to jest tylko tutaj, no co tu ukrywać. Ja na razie jeszcze nie chcę prowadzić takiej relacji, bo czekam, aż to wszystko się ujawni i wyjaśni. Tutaj znaczy ta etyka, nazwijmy to, rozmowy, a właściwie trzeba by najbardziej określić to jako nie etykę, a wiecie, o co chodzi, o pilnowanie słowa i pilnowanie tego wszystkiego, co jest wyjątkowo niebezpieczne, dlatego że jeżeli nie ma konkurencji, nie ma wymiany zdań i nie ma tego wszystkiego, to zaczyna być narracja jakby jednostronna, która no ja pamiętam ją z czasów jeszcze niedawnych i ponieważ należałem do tej grupy, która miała do czynienia od dziecka z taką troszeczkę buntem przeciwko tej narracji, która to dzisiaj króluje, zaczyna królować, i miejmy nadzieję, że przede wszystkim no, trzeba uczulić młodzież, bo młodzieży się wydaje, że to jest piękne, a już najbardziej, co tu ukrywać, jestem zaskoczony niektórymi postaciami z okresu mojej mamy, z Powstania Warszawskiego, które hołdują jakimś nowym ideologiom, które no, są chyba raczej niezbyt sprzyjające. No, to pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie na darmo mamy taką, a nie inną historię. Nie na darmo mamy właśnie takie działania. I ten Merkury właśnie w tej chwili ujawnia, tylko my nie chcemy przyjąć, właśnie osoby nie chcą przyjąć prawdy. I ten Merkury, pamiętajmy o tym, że on jest w pannie i on wróci do tego szalonego planu, dosłownie,
o którym właśnie mówi pan prezydent Trump. Mówi o tym wyraźnie i mówi o tym właśnie Robert Kennedy. I to trzeba brać pod uwagę, że to są jedyne osoby, które jakby nie było, stoją za, nazwijmy to tak, prawym człowiekiem albo prostym człowiekiem. Ten, który ma moralność tą prostą, tą, która jest najważniejszą moralnością. Bo jeżeli ktoś ma skrzywioną, no to krzywa po łacinie w odpowiedni się sposób nazywa. No i to jest właśnie, to można, a w tej chwili to słowo zaczyna, po prostu tak krzywa, zaczyna iść nie w tym kierunku, który powinno być. Więc pamiętajmy o jednej rzeczy, że moralność i przede wszystkim, co tu ukrywać, modlitwa jest największą bronią. Jeżeli ktoś podnosi rękę na człowieka kontemplującego, czy modlącego się, czy medytującego, to nie ma prawa bytu. Tak jak nie ma prawa bytu osoba, która podnosi rękę na słowo. Bo słowo było na początku i słowo jest, jakby nie było ciałem. I to słowo ma ogromną siłę. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że tym rządzi właśnie Merkury. A Merkury w tej chwili jest właśnie w tym punkcie, który nazywamy czystością, higieną, tą taką perfekcją, rzemiosłem, ale także i medycyną. I to ostatnie słowo jest najbardziej wulgarne w tym momencie, bo medycyna schodzi do poziomu właśnie no, tej Wenus, która tak bardzo chce, ale ja mówię o tej wiecie, o tej innej formie nazwy. I to jest najbardziej niebezpieczne. To jest najbardziej tutaj i ta, nazwijmy, efemeryda pomiędzy Merkurym a Wenus nie ma prawa bytu, bo to ginie śmiercią, po prostu to już się nie rozmnaża. To jest po prostu, to nie ma przyszłości. Kiedy jest Merkury blisko planety Wenus, a przecież jest, bo Merkury jest po prostu, co tu ukrywać, ale w pewnym układzie, tak? Zaraz sprawdzimy, bo jakim, bo nie wszystko pamiętam i nie mam zamiaru tworzyć twórczej astrologii. Także Merkury w stosunku do naszej Wenus jest w takim układzie, że Wenus jest w Pannie, a Merkury jest w Lwie. I no wiecie, o co chodzi. Tutaj Merkury na pewno dogoni naszą Wenus. Nie wiem kiedy, ale to jak dogoni, będzie finałem tego tutaj mojej rozmowy, a w tej chwili stajemy my akurat nie przed wyborem, chociaż też za każdym razem wybieramy i musimy zostać po jakiejś stronie. Zawsze jest wybór. Wybór polega na tym, że możemy przeczytać etykietę, zobaczyć, co jemy, o czym mówił Robert Kennedy, i nie dać się złapać na jakieś dziwne rzeczy, bo potem następuje po prostu żenada, bo a co tu ukrywać? Osoby kiedyś siedziały na tej ławce, ale już nie usiądą, bo ich nie ma.
I tak zostawiam Państwa z tym problemem właśnie tutaj na tej przestrzeni i w tej przestrzeni. I zostawiam po to, żebyście zrozumieli pewną historię. Historię naszego bycia. Bo Merkury akurat już idzie w ruchu prostym. I w tym ruchu prostym pokona sporo sytuacji, które będą dla nas niezrozumiałe. Dla wszystkich tych, którzy mają, powiedzmy, słabą wiarę, nazwijmy to tak, albo chcą wiedzieć więcej. To nie ma wiedzieć coś więcej, tylko trzeba drążyć. Dlaczego? I gdzie leży prawda? Bo prawda jest tylko jedna. Nie da się jej oszukać. To nie jest tak, że 3 razy powtórzone złe słowo staje się tym dobrym. To zupełnie inaczej działa. Także mamy problem do rozwiązania i to każdy z nas, bo musi rozwiązać ten problem. Dlaczego? No dlatego, że żyjemy, dlatego, że funkcjonujemy, dlatego, że wierzymy, dlatego, że jest Bóg, Stwórca. Do zobaczenia.